Siemanko! W dzisiejszym odcinku wykonamy świeży, chrupiący chlebek. Jeśli chcecie zobaczyć, jak go zrobić, to zapraszam Was do oglądania. Do uszycia chleba potrzebna nam będzie mikrofibra w kolorze brązowym, druga w kolorze jasnego beżu oraz nitka do zszycia całości. Z materiałów to by było wszystko. Jeśli chodzi o cały wykrój, to składa on się z takiej jednej dużej części oraz 3 mniejszych elementów do wykonania otworów. Więc to by było już w sumie wszystko. Zabieramy się więc za wycinanie. Na początek brązowa tkanina. Potrzebne nam będą 2 takie duże elementy, więc odrysuję ten wykrój 2 razy. Teraz bierzemy jeden z 2 kawałków, który wycięliśmy z brązowej tkaniny oraz wcześniej wspomniane 3 wykroje. Będą one nam pomagały wykonać pęknięcia w chlebie. Musimy ułożyć jakiś wzór. Nie za blisko też tych krawędzi, bo będziemy później tu zaszywać też. Też niezbyt blisko siebie, bo także będziemy zaszywać te miejsca. Myślę, że coś takiego jest ok. Więc odrysowujemy je. I ten średni mały otwór jeszcze po drugiej stronie. Tutaj mamy wykonaną pracę. Teraz będzie nam potrzebna beżowa tkanina i musimy wyciąć z niej łatki, które będziemy doszywali do brązowej części. Jedną dużą, 2 średnie i 2 małe. Otwory mamy odrysowane, więc teraz bierzemy pierwszą łatkę z beżowej tkaniny, podkładamy pod największy otwór. Możemy tu także wyczuć palcami, czy ta tkanina nam obejmuje ten otwór, który odrysowaliśmy. Jeśli tak, to szpilkujemy. Jeśli jest ok, to zabieramy się za szycie po odrysowanej linii. Układamy tkaninę pod stopką. Możemy jeszcze sprawdzić, czy ta linia właśnie wypada równo w otworze. Jeśli jest ok, to przeszywamy. Jedna łatka doszyta. Wyciągamy szpilki. Tak to wygląda na odwrocie. Więc teraz musimy odciąć nadmiar. Zostawiam tak z 2 cm, trochę więcej. Jedna gotowa, więc zabieramy się za kolejne. Ponownie szpilkujemy. Najlepiej tak, żebyśmy nie musieli wyjmować szpilek podczas szycia. I tak jak przed chwilą, przeszywamy po liniach. Druga łatka zrobiona. Dotnę teraz nadmiar i przeszyję tak pozostałe otwory. Za chwilkę do Was wracam. Wszystkie łatki mam poszyte. Ogólnie wykonując otwory w chlebie, korzystamy z informacji, które były w poprzednim odcinku w piątek, gdzie właśnie film dotyczył typowo wykonywania otworów w tkaninach. Jeśli ktoś nie widział, to zachęcam do obejrzenia. No a my lecimy dalej. Teraz składamy to na pół, tak żeby można było naciąć.
To nacięcie pozwoli nam wyciąć nadmiar materiału, tak żeby do szwu zostało nam po pół centymetra. Więc teraz wycinamy naddatek. Coś takiego musimy otrzymać, a tą powstałą krawędź musimy ponacinać. Tutaj w tych wcięciach dość głęboko nacinamy, żeby nam się to dobrze wywróciło. Także otrzymujemy ponacinaną krawędź. I we wcięciach takie dość głębokie nacięcie. Dlatego lubię też korzystać z tej tkaniny, ponieważ nie jest ona podatna na prucie i nawet minimalny taki zapas materiału, który zostaje, całkowicie utrzymuje tą tkaninę. Ona się nie rozpruwa, nie robią się dziury. Także bardzo fajnie się z tą tkaniną pracuje. Ja wykonam tak w pozostałych otworach i za chwilę idziemy dalej. Wszystko powycinane, krawędzie ponacinane, więc pozostało teraz wywrócić to do wewnątrz. Przeszpilkuję, żeby się odpowiednio dobrze trzymało. Powinniśmy otrzymać coś takiego. Pozostało tylko wywrócić kolejne otwory, no i będziemy zaraz przeszywać. Otwory poszpilkowane, no jak widać to na szpilek, no ale trzeba to porządnie pospinać, tak żeby dało się to w miarę równo zeszyć. Więc zabieramy się za szycie. Można to przeszyć z tkaniną podłożoną już pod spód, no ale nie jest to zbyt wygodne właśnie ze względu na te szpilki. Dlatego przeszywam to teraz, pierwszy raz, a później drugi raz po tym samym szwie, już z podłożoną tkaniną w otwór. Tutaj będzie trochę wolniej, bo trzeba wyjmować te szpilki. Tak wygląda pierwszy otwór. Przeszywam kolejne. Wszystko przeszyte, tak to się prezentuje. Więc teraz będziemy podszywać tkaninę pod spód. Zacznę więc od największej dziury. Szpilkuję dość daleko, tak żebym nie musiał wyjmować szpilek. Tak to wygląda. I przeszywam po szwie, który wcześniej wykonałem. Obkręciłem tylko chleb na drugą stronę, ponieważ tu mam zakończenia poprzedniego szwu, więc nie chciałbym tu kolejny raz kończyć. Dlatego rozpocznę i zakończę po drugiej stronie. Można sobie w trakcie szycia zmniejszyć szerokość ściegu, tak żeby idealnie się wbić w końcówkę.
Tak to wygląda. Teraz odetnę nadmiar materiału. Tak to wygląda od spodu już na gotowo. Dociąłem na około pół centymetra. Z wierzchu tak. Także obszywam kolejne otwory. No i za chwilkę będziemy kończyć. Wszystko doszyte. Każda łatka jest podszyta. Tak to wygląda od środka. Więc pozostaje nam tylko domontować górny panel. No i będziemy wypełniać. Trzeba się starać to równo ułożyć. Całość zeszpilkowana, pozostaje więc tylko zeszyć. Warto też pamiętać o otworze do wywrócenia, więc zacznę trochę poniżej środka i zakończę gdzieś w tym miejscu, żebym miał otwór do wywrócenia całości. Zapas na szef 5 mm. Chlebek zeszyty, wyjmuję szpilki, nacinam krawędzie i wywracamy. Chlebek wywrócony, pozostaje tylko napełnić. Użyjemy pianki tapicerskiej, a resztę wypełnimy kulką. Pianka tapicerska jest grubości 2 cm oraz całościowo jest mniejsza od wykroju, około 2 cm z każdej strony. Pianka tapicerska ogólnie zaciera się bardzo na różnych tkaninach, więc ciężko jest ją przecisnąć przez jakiekolwiek otwory, więc można wspomóc się folią, po prostu zrobić rulon z tej pianki. Dzięki temu objętościowo jest to dużo mniejsze. Jesteśmy w stanie to przecisnąć. Teraz pozostanie tylko ułożyć. Coś takiego jak teraz. Dzięki piance uzyskamy też dużo ładniejszy spód, płaski. Także tak to wygląda. Tak chlebek wyszedł końcowo. Od spodu. Na końcach troszkę cieniej. Na środku grubszy. Jeśli chcielibyście wykonać własny chlebek, to zapraszam Was na zakupy do mojego sklepu z wykrojami. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!